Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidei. Dzisiaj mam szarlotkę, przepis na szarlotkę pyszną, nie za słodką, bardzo delikatną i dodatkowo jeszcze z chrupiącą warstwą miodowych płatków migdałowych na wierzchu. Przepis genialny, koniecznie polecam Wam do przetestowania, bo jest naprawdę super. Ale właściwie ten wstęp ma nie do końca być o szarlotce. Otóż mam niespodziankę, ponieważ dzisiaj właśnie rozpoczyna się przedsprzedaż mojej nowej książki, nowej wydrukowanej książki. Tak ona wygląda. Jest tutaj 80 przepisów, najbardziej popularnych przepisów z mojego YouTube'owego kanału. Dodatkowo do każdego przepisu dołączony jest film, a do filmu można przejść prosto, łatwo i przyjemnie. Otóż wystarczy tylko, że telefonem zeskanujecie sobie taki QR kod, który jest załączony do każdego przepisu. Czyli bierzemy telefon, otwieramy aparat i nakierowujemy aparat na ten QR kod. Taki QR kod przekieruje nas od razu do YouTube'a i do odpowiedniego filmu. Większość aparatów ma już w tej chwili wbudowany taki czytnik QR kodów automatycznie. W starszych modelach może się zdarzyć, że trzeba będzie zainstalować odpowiednią aplikację, ale naprawdę warto. Część z przepisów, które są w tej książce, ma filmy, które są niedostępne normalnie w usłudze YouTube, więc można do nich się dostać tylko i wyłącznie za pośrednictwem tej książki. Przedsprzedaż będzie trwała od teraz do 1 listopada. Od 1 listopada książka będzie już w normalnej, regularnej cenie i tak naprawdę tylko na przedsprzedaży kupicie ją taniej. Później już cena, nie planujemy żadnych promocji ani obniżek przed świętami, więc naprawdę warto. Dodatkowo nie mamy za dużo egzemplarzy. Egzemplarzy jest trochę powyżej 400, więc no cóż, kto pierwszy, ten lepszy. A jeśli chcecie poznać szczegóły, to zapraszam do kliknięcia w link, który teraz wyświetla się w rogu ekranu. On przekieruje Was do sklepu, gdzie tą książkę można kupić albo obejrzeć sobie po prostu w środku i zobaczyć więcej i poznać więcej szczegółów. Tak więc zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Uważam, że jest to idealny prezent na każdą okazję, wcale nie tylko na święta. Więc myślę, że naprawdę warto te przepisy mieć pod ręką, bo w książce jakoś tak łatwiej się korzysta z nich niż w wersji YouTube'owej, gdzie coś można ominąć. Zapraszam do sklepu internetowego, tak jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś dodruki, na razie nie mamy ich w planach, więc jeśli się książka sprzeda, to żebyście później nie żałowali. No i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy filmu z przepyszną szarlotką. 1,3 szklanki, czyli 250 g mąki pszennej, 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i szczyptę soli mieszamy razem. 2 żółtka i 2 łyżki cukru ubijamy widelcem przez krótką chwilę. Następnie do mąki dodajemy 150 g miękkiego masła oraz całe utarte żółtka z cukrem. I szybko zagniatamy ciasto. Szybko, bo jeśli ciasto się ogrzeje za mocno, zrobi się twarde i trudne do rozwałkowania. Zagniecione ciasto owijamy folią i wkładamy do lodówki na 30 minut, a w tym czasie 6 średnich jabłek, u mnie wyszło 1,20 kg, kroimy w grubą kostkę i wrzucamy do garnka. Dodajemy 4 łyżki cukru, można mniej, można też więcej i wlewamy 3/4 szklanki, czyli 200 ml soku jabłkowego. Całość zagotowujemy. Tym razem inaczej niż przy klasycznej szarlotce wybrałam jabłka miękkie i niezbyt kwaśne. Jeśli zatem zdecydujesz się na klasyczną szarą renetę czy antonówkę, być może trzeba je będzie mocniej posłodzić i chwilę dłużej poddusić w soku, zanim wlejesz budyń. W kolejnych 3/4 szklanki, czyli 200 ml soku jabłkowego rozpuszczamy 2 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Gdy sok, którym zalaliśmy jabłka, zacznie się gotować albo po prostu całość będzie już bardzo gorąca, taka tuż przed zagotowaniem się, wlewamy rozpuszczone budynie i mieszając zagotowujemy. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy, podsypując mąką, tak aby ciasto znalazło się na dnie i na bokach tortownicy o średnicy od 24 do 26 cm. Tortownicę wcześniej dokładnie smarujemy masłem, a moja tortownica ma rozmiar 24 cm. Na tak przygotowany spód wlewamy gorące jabłka i całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem na drugi poziom od dołu. Szarlotkę pieczemy przez 45 minut.
W międzyczasie 50 g masła rozpuszczamy, dodajemy 1 łyżkę miodu i 50 g cukru i całość chwilę podgrzewamy. Następnie dosypujemy 150 g płatków migdałowych i podgrzewamy, aż płatki nabiorą jasno-złotego odcienia. Nie podgrzewamy zbyt mocno i długo, ponieważ później płatki się za mocno przypalą w piekarniku. Na koniec dolewamy jeszcze 50 ml mleka i mieszamy do chwili, gdy wszystko się połączy. Gotowe płatki wykładamy na gorącą szarlotkę i całość pieczemy kolejne 10 do 15 minut lub do chwili, gdy płatki nabiorą złotego koloru. Po upieczeniu szarlotkę od razu wyjmujemy z piekarnika i dokładnie studzimy. Aby dobrze zastygła, najlepiej jest ją wstawić do lodówki na całą noc, oczywiście już po wystudzeniu, ale przeciwwskazań, żeby skosztować jeszcze ciepłą, nie ma też żadnych. Smacznego!